Liczniki Peacefair i Atorch otrzymałem do testów od firmy Gotronic. Serdecznie dziękuję. Cześć, witam w Laboratorium Metrologii. Na moim kanale co 2 tygodnie znajdziecie filmy dotyczące wykonywania pomiarów, analizy danych pomiarowych, jak również recenzje aparatury pomiarowej, a wszystko to bez reklam producentów czy też płatnej współpracy. Dzisiaj chciałbym się zająć tematem pomiaru mocy oraz energii w gospodarstwach domowych. Pod poprzednim filmem, który dotyczył kompensacji mocy biernej, pytaliście o to, jak w warunkach domowych samemu wykonać takie pomiary. No więc dzisiaj tym tematem właśnie chciałbym się zająć i zaprezentuję Wam rozwiązania sprzętowe, pokażę Wam mierniki, którymi samodzielnie w domu możecie mierzyć moc, czy też kontrolować zużycie energii elektrycznej danego urządzenia, no a tym samym w pewnym sensie kontrolować wydatki na prąd. Niektóre z tych urządzeń, bardzo ciekawe, umożliwiają również pomiar współczynnika mocy, a więc w konsekwencji pomiar mocy biernej, co również bardzo Was interesowało po poprzednim filmie o tej mocy. Są różne rozwiązania sprzętowe na rynku. Ja wybrałem tutaj kilka reprezentatywnych modeli. Pokażę Wam, jak one działają, ale przede wszystkim sprawdzę ich dokładność. Na konkretnych przykładach pomiarowych zobaczymy, czy one mierzą dokładnie i warto je kupić i używać, czy też nie. Zrobiłem pomiary w warunkach domowych dla różnych urządzeń, odbiorników energii elektrycznej, jakie mamy w naszych domach, i pokażę Wam bardzo ciekawe wyniki dotyczące tych właśnie urządzeń. Więc nie będzie to jakiś test sterylny, laboratoryjny, ale w warunkach domowych przez ponad tydzień mierzyłem różne urządzenia i dostałem bardzo ciekawe wyniki. Ten film potraktujcie jako wstęp do zapowiedzianego przeze mnie wielkiego testu liczników energii elektrycznej. Na razie zajmuję się takimi, nazwijmy to, gniazdkowymi rozwiązaniami, ale już powoli opracowuję metodologię badania tych domowych liczników dostarczanych przez dostawców energii elektrycznej. O tym również będzie 2 słowa w trakcie filmu, więc zostańcie ze mną, bo potrzebuję tutaj znowu Waszej pomocy. Zaprezentuję Wam również bardzo ciekawe wyniki pomiarowe nadesłane przez jednego z widzów. Bardzo mnie cieszy to, że coraz bardziej angażujecie się w pomiary, że dzielicie się ze mną swoimi wynikami. Z tego płyną bardzo ciekawe dyskusje i chyba chciałbym, żeby było tego coraz więcej, żeby te treści prezentowane na kanale też były współtworzone przez Was. Zapraszam na film. Wielu odbiorców energii elektrycznej kwestionuje poprawność wskazań elektronicznych liczników energii, twierdząc, że zawyżają one wyniki. Dotyczy to głównie liczników montowanych przez dostawców energii elektrycznej, jednak nie zaszkodzi sprawdzić, jak sobie radzą nasi mali bohaterowie. Jako przyczynę zakłamywania wskazań często podaje się fakt, że współczesne odbiorniki domowe nie pobierają już prądu sinusoidalnego, ale prąd o kształcie impulsowym. Zawiera on wyższe harmoniczne, co powoduje sporo problemów również dla sieci, ale na ten temat zrobiłem osobny film. Jakie urządzenia wybrałem do testu? Po pierwsze, taki licznik energii watomierz przelotowy. Jak widzicie, podłączamy go, wkładam go do gniazdka, a tutaj z tej strony badany przez nas odbiornik. To urządzenie kosztuje około 50 zł. To jest Orno
WT435. I co ciekawe, to urządzenie mierzy wszystkie parametry nas interesujące, to znaczy oprócz oczywiście energii czynnej i mocy czynnej, mierzy również wartość napięcia, wartość prądu, częstotliwość i co ważne, współczynnik mocy. A skoro mamy tutaj zmierzony współczynnik mocy, to jak widzicie na ekranie w łatwy sposób można obliczyć moc bierną, co wiem, że wielu z Was również interesuje. Jakkolwiek nie da się tutaj określić znaku tej mocy. To urządzenie jest rozkręcone, rozebrane przeze mnie, jak widzicie. I w dalszej części filmu dowiecie się, dlaczego tak się stało. Drugie urządzenie, które możecie samodzielnie używać i skonfigurować do pomiaru energii i mocy, to takie jedno z wielu dostępnych na rynku, ja to nazywam smart gniazdko. Tego typu rozwiązania są częścią tego systemu TUJA. One mogą pracować w standardzie na przykład Zigbee i wtedy muszą łączyć się z dodatkową bramką domu inteligentnego. Taką bramkę musimy posiadać w domu. Bądź mogą komunikować się z aplikacją za pomocą Wi-Fi i ja taki model tutaj wybrałem, dlatego że ja nie mam systemu inteligentnego domu, więc po Wi-Fi z tym gniazdkiem się łączyłem. Odczyty w tym przypadku wykonujemy na telefonie, na aplikacji, tylko w ten sposób. Tutaj nie ma żadnego wyświetlacza. No i jak widzicie, jest to znowu takie rozwiązanie przelotowe. To wkładamy do gniazdka, tutaj nasz badany odbiornik, no i już na aplikacji obserwujemy wyniki. Koszty tu są różne w zależności co kupicie, bo producentów jest bardzo wielu. Ja za to zapłaciłem około 40 zł. Są droższe, ale są też tańsze rozwiązania. Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. To, co pokazywałem przed chwilą, to były takie typowo domowe, gniazdkowe liczniki. Natomiast tutaj mamy taki licznik energii nieco bardziej, powiedzmy, może nie profesjonalny, ale półprofesjonalny, dlatego że jego można zamontować na szynie DIN, czyli tam, gdzie na przykład mamy bezpieczniki montowane w skrzynkach rozdzielczych i tego typu urządzenie już może mierzyć energię w całym gospodarstwie domowym. Nie tylko dla pojedynczego urządzenia jest to możliwe, ale jeżeli zamontujecie to w skrzynce rozdzielczej, to możecie monitorować zużycie energii w całym domu. Wymaga to trochę więcej zachodu, ale przy minimum umiejętności technicznych czy wiedzy elektrycznej będziecie w stanie to zrobić, a jeśli nie, to trzeba poprosić elektryka. To urządzenie, jak widzicie tutaj, ma przekładnik prądowy. Ja o tym powiem więcej jeszcze za chwilę. A więc prąd jest mierzony tutaj bezkontaktowo. Tędy przeprowadzamy przewód na przykład fazowy i tutaj na zakresie do 100 amperów jest mierzony prąd. Jedyne fizyczne połączenie, jakie musimy wykonać, to tutaj mamy pomiar napięcia, które musimy doprowadzić w to miejsce. I to wszystko. Jeśli chodzi o możliwości pomiarowe tego urządzenia, to przede wszystkim on mierzy energię. Energię elektryczną, mierzy również prąd, moc i napięcie i to wszystko. Nie ma tutaj pomiaru współczynnika mocy, nie ma komunikacji z telefonem. To po prostu ma monitorować zużycie energii w domu. I ostatnie rozwiązanie, które kupiłem trochę na zasadzie gadżetu. Po prostu byłem zaciekawiony, jak się sprawdzi. To jest Atorch AT24CB. Atorcha możecie znać, to jest producent obciążeń aktywnych. No i
zaciekawiło mnie to urządzenie. Mamy tutaj, jak widzicie, wyświetlacz z prostym sterowaniem oraz znowu, tak jak w poprzednim rozwiązaniu, bezkontaktowy pomiar prądu, przekładnik prądowy. On ma tutaj zakres do 100 amperów. Jest rozpinany, a więc popatrzcie, bardzo łatwo można go zapiąć na dany przewód. No i więc tu mamy pomiar prądu i tu mamy pomiar napięcia. Producent tutaj deklaruje co? No, pomiar napięcia, prądu, mocy, energii, ale mierzy również współczynnik mocy, a więc można wyznaczyć sobie moc bierną, chyba nawet temperaturę. Znowu można wprowadzić tutaj kwoty za daną kilowatogodzinę. On będzie Wam przeliczał w związku z tym na złotówki zużycie energii danego urządzenia. I jest Bluetooth. On współpracuje z telefonem, z aplikacją, która rozszerza jego możliwości i to też spróbuję przetestować. Podłączyłem te dwa urządzenia, żeby pokazać Wam, jak wyglądają wyniki pomiarowe, jaka jest rozdzielczość pomiaru. Jeśli chodzi o ten licznik, tutaj rozdzielczość nie jest duża, dlatego że jak widzicie, jeśli chodzi o energię, to jest 10 watogodzin. On jest nastawiony na pomiar energii rzędu kilowatogodzin, a nie jakichś ułamkowych wartości. Natomiast ten Atorch, zobaczmy, to jest bardzo ciekawe urządzenie. Popatrzcie, jaka jest rozdzielczość pomiaru, czy to prądu, czy energii. To jest wyrażone w kilowatogodzinach. Tu jest 1 watogodzina, czyli to jest 1/100 watogodziny. Mój Boże, jakieś bardzo małe wartości. Tak samo jeżeli chodzi o prąd. No więc jestem ciekawy, jak on sobie w tym teście tutaj poradzi. Jak widzicie, jest tutaj power factor, a więc bardzo dobrze. Dwa słowa na temat metodologii badawczej. Zbudowałem widoczne na ekranie stanowisko pomiarowe. Za miernik referencyjny, wzorcowy, posłużył mój miernik mocy GW Instek GPM 8310, którego wskazania przyjmuję jako poprawne. Jest to po prostu dokładne urządzenie. Tu dziękuję Andrzejowi z radiohobby.pl za udostępnienie przyrządu. Pozostałe 4 badane liczniki podłączyłem jeden po drugim w konfiguracji z dokładnym pomiarem prądu. Przekładniki prądowe liczników Pisfer i Atorch były wpięte na przewód fazowy. Liczniki przelotowe Orno i Smart Gniazdko, jak widać na zdjęciach. Od razu powiem, że energia pobierana przez liczniki jest zaniedbywalnie mała w stosunku do badanych obciążeń domowych i nie ma wpływu na pomiar. W ten sposób przebadałem odbiornik rezystancyjny, czyli czajnik, oraz całą gamę odbiorników nieliniowych, jak oczyszczacz powietrza, pralka, komputer z monitorami i oświetlenie LED, chociaż to nie wszystko. Pełna lista będzie za chwilę, kiedy pokażę Wam wyniki. Przechodzę do meritum, czyli do omówienia wyników pomiarowych. Każde urządzenie badałem tak długo, aby na licznikach co najmniej 2 cyfry po przecinku dla pomiaru energii były różne od zera. No tak, żeby te porównania były wiarygodne. No i na pierwszy ogień poszedł czajnik, 2 kW, 7 razy gotowałem wodę w czasie około 43 minut, co dało nam według wzorca wartość pobranej energii dokładnie 1 kWh. Natomiast zobaczmy, jakie dokładne były wskazania przyrządów. Najlepiej wypadł tutaj Pisfer i Orno, błąd na poziomie zaledwie 1%, później Atorch 2%, a najgorzej Smart Gniazdko aż 18% błędu, zupełnie niewiarygodne wskazanie. Drugi zbadany przeze mnie odbiornik to odkurzacz na biegu trzecim z 5, czas pomiaru 36 minut. No i względem referencji bezbłędnie wskazał tutaj Pisfer 0%, Atorch i Orno też dobrze na tym samym poziomie. Smart Gniazdko znowu zawodzi, olbrzymi błąd 22,5%. Kolejnym odbiornikiem był oczyszczacz powietrza. Czas trwania pomiaru aż 10 godzin 30 minut, dlatego że on pobierał bardzo mało moc, 40 watów
a więc musiałem długo czekać, żeby na licznikach coś pojawiło się po przecinku. No i zobaczmy, Pisfer i Atorch względem referencyjnego GW Insteka wykazują się tutaj zerowym błędem, bardzo dokładny pomiar, później Orno i znowu najgorzej Smart Gniazdko, no ale przynajmniej już nie na poziomie 20%. Kolejne urządzenie to był nawilżacz powietrza. Czas trwania znowu długi, 7 godzin 40 minut ze względu na małą moc, jak widzicie. No i tutaj bezbłędny Atorch, Pisfer, Orno podobnie, 6% błędu, a zresztą Smart Gniazdko również jest, tutaj poprawiło się. Zwróćmy uwagę, że jeśli chodzi o współczynnik THDI, czyli zawartości harmonicznych, to tutaj już pojawiają się urządzenia o bardzo dużej wartości tego współczynnika, czyli o bardzo zniekształconym prądzie. No i kolejny odbiornik to pralka. Włączyłem tak zwany program Mix. Czas pomiaru dokładnie 2 godziny. W tym czasie według przyrządu wzorcowego pralka pobrała 530 Wh. No i popatrzcie, bezbłędne wskazanie. Znowu Pisfer, 2% Atorch Orno, najgorzej Smart Gniazdko, a więc jest tutaj pewna regularność. Zanim omówię Wam kolejne bardzo ciekawe wyniki, pozwólcie, że 2 słowa na temat budowy i zasady działania takich liczników energii. W laboratorium nagrałem długi fragment o zasadzie działania takich urządzeń, ale na etapie montażu pomyślałem, że ten fragment skrócę. Wydaje mi się, że zasługuje to na osobny film. Tu powiem tylko tyle, że tor pomiarowy obejmuje układy do pomiaru napięcia i prądu, przy czym prąd może być mierzony za pomocą rezystora pomiarowego, bocznika lub bezkontaktowo, np. za pomocą przekładnika prądowego, jak w przypadku Pisfer i Atorch. Liczniki takie mają dedykowany układ scalony do pomiaru prądu, napięcia, mocy, pobieranej energii i czasami współczynnika mocy. Jeżeli chcecie, abym ten wątek omówił dokładniej i rozebrał dla Was liczniki energii i omówił ich zasadę działania, piszcie proszę w komentarzach. Wracam do omawiania wyników pomiarowych. Tym razem komputer stacjonarny, PC plus 2 monitory plus jakieś peryferia, głośniki, drukarka. Czas pomiaru 8 godzin. I popatrzcie, bezbłędne wskazania, znowu Pisfer i Atorch. No, jestem tutaj rzeczywiście pod wrażeniem. Orno, dla Orno nie mam tutaj wskazania, dlatego że to urządzenie po prostu przestało działać, więc jest wyłączone z dalszych testów, no, odmówiło posłuszeństwa. Natomiast Smart Gniazdko, błąd na poziomie 4,2%. Pozwólcie, że w tym miejscu jeszcze zmienię temat ponownie. 2 słowa na temat wielkiego testu liczników, który zapowiedziałem jakiś czas temu. We filmie o kompensacji mocy biernej wspomniałem o tym, że chciałbym wykonać testy liczników energii elektrycznej, które są montowane w naszych domach przez dostawców prądu. To spotkało się z Waszym bardzo pozytywnym odzewem, za co serdecznie dziękuję. I w komentarzach pod tamtym filmem podawaliście modele liczników, które są zamontowane w Waszych domach. Na tej podstawie wybiorę liczniki do testów. Ale już widzę, że część modeli, które są montowane, nie jest łatwo dostępnych. Nie da się ich tak łatwo kupić. I tu proszę o Waszą pomoc. Jeżeli ktoś z Was wie, w jaki sposób dotrzeć do dystrybutora takich liczników, jak je zdobyć i zakupić, to proszę piszcie w komentarzach albo odezwijcie się do mnie na pocztę elektroniczną. Z góry dziękuję. Wracam do omawiania wyników pomiarowych. Tym razem odbiornikiem badanym był telewizor. Czas pomiaru 2 godziny 5 minut. Zresztą chyba pierwszy raz od ponad roku włączyłem telewizor. No i bezbłędne wskazanie tutaj ma Atorch względem naszego przyrządu wzorcowego. Natomiast na tym samym poziomie Pisfer i Smart Gniazdko. Orno tutaj i jak mówiłem jest wyłączone z użytkowania. I żarówka LEDowa, współczesna żarówka LEDowa o mocy około 5 W, jak widzicie, bardzo mała moc, więc bardzo długi pomiar, 26 godzin aż, żeby uzyskać jakieś wiarygodne wyniki i jak widzicie wskazania Pisfer i Atorch idealnie zgadzają się z moim przyrządem wzorcowym, więc można im tutaj ufać. Smart Gniazdko, znowu błąd duży, 7%.
Słuchajcie, został mi jeszcze jeden odbiornik i podsumowanie, ale zanim do tego przejdę, jeszcze jeden mały off-topic. Posłuchajcie. Na wstępnie wspomniałem o tym, że coraz częściej angażujecie się w wykonywanie pomiarów, a wynikami dzielicie się ze mną. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o pomiarach wykonanych przez pana Jacka Cyndla, który zawodowo zajmował się pomiarami w telekomunikacji. Pan Jacek przesłał mi m.in. wyniki badania cęg Owona CMS-101, których recenzję mogliście zobaczyć jakiś czas temu na kanale. Pan Jacek sprawdził m.in. pasmo przenoszenia oscyloskopu dla tych cęg dla pomiaru napięcia i prądu, czego ja w swojej recenzji nie zrobiłem. Zwracam Waszą uwagę na idealne opracowanie wyników pomiarowych. Wszystko jest czytelnie opisane. Oprócz tego dostałem wyniki pomiaru dla żarówek LED obrazujące kształt i wartość pobieranego prądu, wyniki obliczeń mocy czynnej, biernej i pozornej oraz współczynnika mocy. To bezpośrednie nawiązanie do dzisiejszego filmu. Kawał dobrej roboty. Dziękuję. Zachęcam Was do samodzielnych pomiarów i kontaktu ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej. Chciałbym, aby taki kącik pomiarów wykonywanych przez widzów na stałe zagościł w moich filmach. Twórzmy wspólnie społeczność świadomych metrologów w Polsce. Ostatnim zbadanym przeze mnie odbiornikiem była lodówka. Czas pomiaru aż 15 godzin, głównie ze względu na to, że w spoczynku pobierała ona moc poniżej 1 W. No i tutaj, jak widzicie, wszystkie przyrządy mają dosyć duże, błędy na poziomie 2-4%. Bardzo duże THDI w spoczynku, odkształcenie prądu dla lodówki 260%. Więc takie wyniki uzyskałem, ale ja tej lodówki chyba nie będę brał do końcowego wyniku i podsumowania, właśnie ze względu na to, że w dużej mierze ten pomiar to był ten okres, kiedy lodówka nie pracowała, był bardzo mały, ułamkowy pobór mocy, co boję się, że mogłoby zakłamać wynik końcowy. A wynik końcowy jest następujący. Jeżeli uśrednię te wszystkie błędy dla każdego z tych mierników, to dostajemy następujące wyniki. Tak wygląda podium. Na pierwszym miejscu Atorch. Średni błąd 0,8%, poniżej procenta. Uważam, że jest to rewelacyjna wartość, szczególnie, że jest to przyrząd z przekładnikiem prądowym, co już tutaj wprowadza dodatkowe błędy pomiaru. Na drugim miejscu Pisfer 1,7%, też bardzo dobry wynik, uważam. Nie mają się tutaj te przyrządy czego wstydzić. Na trzecim miejscu Orno, prawie 3% błędu, ale pamiętamy, że on przestał działać po 5. odbiorniku, więc tutaj mała gwiazdka przy tym wyniku. No i najgorzej wypadło Smart Gniazdko, prawie 10% błędu. No tutaj w tym przypadku jest jakiś problem z synchronizacją danych pomiędzy gniazdkiem a telefonem. One raz się odświeżają szybko, raz z jakimś opóźnieniem. Ja odczytywałem w tym samym czasie wszystkie liczniki, no i po prostu taki wynik dostałem. Przed rozpoczęciem tych testów największe obawy miałem względem Atorcha i tego licznika Pisfer, tym bardziej, że one mają przekładniki prądowe, a to już samo w sobie wnosi dodatkową niepewność do wyniku pomiarowego, a okazało się, że jest dokładnie odwrotnie. Te dwa przyrządy okazały się niezawodne i najbardziej dokładne. I muszę powiedzieć, że nawet w przypadku Atorcha ta wysoka, czy dokładność dla tej wysokiej rozdzielczości pomiaru, ułamków watów jest dochowana. Ma on aplikację, współpracuje przez Bluetooth z telefonem i to również rozszerza jego możliwości, a więc bardzo ciekawe rozwiązanie. Natomiast nieco zawiodłem się na tych rozwiązaniach takich, nazwijmy to, gniazdkowych. Ten Orno po prostu odmówił współpracy w którymś momencie. Już nie byłem w stanie dokończyć tych testów, co też może jakby świadczyć o jakości tego produktu, ale oczywiście nie chcę uogólniać. Może to jest po prostu taki egzemplarz mi się trafił. Natomiast jeśli chodzi o te inteligentne gniazdka, jest to ciekawa propozycja, ale tutaj trzeba się nauczyć tego używać, bo jest jakiś problem z synchronizacją danych z aplikacją.
To się nie synchronizuje natychmiast. Trzeba wiedzieć, kiedy wykonać pomiar, ile czasu odczekać, bo w przeciwnym wypadku te wyniki są niewiarygodne, a więc no jest to jakieś rozwiązanie, część inteligentnego domu, ale tak jak mówię, no, trzeba wiedzieć, jak tego używać. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten zapowiedziany duży test liczników energii elektrycznej, które są montowane w naszych domach przez zakłady energetyczne, a w zasadzie dostawców energii elektrycznej, to uzbrójcie się proszę w cierpliwość. Na razie wytypowałem liczniki, które chcę przebadać. Mówiłem o tym w treści filmu i tu potrzebuję znowu Waszej pomocy. Więc jeszcze jestem przed zakupem tych liczników, ale przede wszystkim muszę dobrze opracować metodologię badawczą, tak aby nikt później nie podważył moich wyników, mówiąc, że są niewiarygodne. Chciałbym tą kwestię zrobić dobrze, a to niestety wymaga czasu. Uwierzcie mi, sporo na ten temat czytam, sporo rozmawiam również ze specjalistami, sporo rozmawiam z przemysłu, również tutaj z kolegami z uczelni. Po prostu chcę się do tego dobrze przygotować, więc jeszcze troszkę cierpliwości. Tymczasem dziękuję za zobaczenie tego filmu. Do zobaczenia następnym razem.